Witam serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o data sculpting. Jest to proces, który wykorzystuję w swojej pracy i chciałbym podzielić dzisiejszą prezentację na 3 części. Najpierw sama definicja data sculpting, później opowiem o projekcie My Favor in the Cloud. To jest projekt, który rozpocząłem w 2019 roku. I w trzeciej części opowiem, jak używam data sculpting do generowania rzeźb. Najpierw opowiem, czego dotyczy data sculpting. Data sculpting mieści się w dziedzinie sztuk wizualnych, ale obejmuje też część data science, na pewno machine learning. Wykorzystuje narzędzia, które pojawiają się wraz z rozwojem data science, deep learning, bazy danych to jest bardzo ważny element data sculptingu. Wizualizuje dane przy pomocy dostępnych narzędzi i to wszystko składa się na otwarte pojęcie data sculpting. Data sculpting jest procesem twórczym, w którym dane są materiałem, w którym modeluję prace, które powstają. Może najlepiej będzie, jeżeli opowiem Wam, na czym polega data sculpting na przykładach. To jest pierwsza praca, która powstała w 1993 roku. Jest to automat do gry, gdzie zbiór danych składał się z 3 części: z rzeczowników, czasowników i przymiotników. Osoba, która grała przy pomocy tego jednorękiego bandyty, losowo pojawiały się słowa, które układały się w pożądane zdania. Jeżeli to zdanie było atrakcyjne, wtedy dochodziło do wypłaty czy do wygranej. I tu dane były istotnym elementem tego rozwiązania. Proces był w pełni zautomatyzowany. Moja praca polegała głównie na doborze tych słów, które w sposób losowy mogły się układać w zdania. Kolejna praca, też związana z grami losowymi. Risky Player to instalacja, która powstała w kasynie gry w Sopocie. Stół do gry, który tu widzicie na pierwszym planie, zbierał dane z otoczenia i klasyfikował je w szeregu od 0 do 100 i w zależności od liczby wybrzuszało się to zwierciadło, które widzicie w tle, czarne lustro, które w zależności od natężenia ruchu, intensywności tego, co się działo wokół, wybrzuszało się. Tym samym wprowadzało interakcję z otoczeniem. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Osoby, które przebywają w kasynie, bardzo reagują na to, co się dzieje wokół. To ma dla nich duże znaczenie. Sądzą, że to ma duży wpływ, więc ta interakcja z tą pracą była bardzo interesująca. Ta interakcja w moich pracach jest istotna, ze względu na to, że te dane różnią się w zależności od miejsca. To jest przykład z Krakowa, z Bunkra Sztuki. Ta sama praca ustawiona w Galerii Sztuki, dane zebrane w trakcie były o zupełnym innym natężeniu niż w kasynie gry i tym samym praca nie reagowała tak dynamicznie, lustro nie wybrzuszało się, krzywe zwierciadło tak dynamicznie jak w kasynie gry. Kolejna praca z 2004 roku powstała w Poznaniu. Dotyczyła ona zbierania danych w postaci treści,
które generowali obserwatorzy tej formy. Forma była jednorodna, w jednym kolorze. Wchodziło się do niej i to, co widzicie w tle, to są treści, które zostały wytworzone przez osoby, które odwiedzały. Osoby wchodziły tam pojedynczo, to powodowało pewną izolację i pozwalało na skupieniu się bez dodatkowych bodźców. Jeden kolor powodował to, że nie było bodźców, dodatkowych hałasów, w pełni wyizolowane pomieszczenie. W tej części prezentacji chciałbym opowiedzieć krótko o projekcie myFaver-in-the-Cloud.ai. Projekt rozpocząłem w 2019 roku i projekt dotyczy twórczości mojego ojca. Ojciec zajmował się przez 60 lat rzeźbą. I celem projektu jest wytrenowanie modelu machine learningowego, który będzie rzeźbił w stylu ojca i tym samym będzie kontynuowana jego twórczość. To wideo, które widzicie, zostało nakręcone w 2018 roku i przedstawia jedną z ostatnich rzeźb ojca. Ojciec zajmował się rzeźbą figuratywną, sakralną. Głównym materiałem, którego używał, było drewno. To wideo jest z lat 80. W projekcie zakładam realizację jego prac przy pomocy robota industrialnego, który posiądzie umiejętność rzeźbienia w stylu ojca. Przy użyciu tych samych narzędzi to jest wizualizacja tego procesu. To jest fragment projektu, gdzie na podstawie jednego zdjęcia rzeźby, która została skradziona, próbuję odtworzyć model 3D tej rzeźby. Użyłem do tego celu GAN-u, który jest w stanie kreować teksturę i później nanieść ją na model 3D. Takich eksperymentów w tym projekcie jest więcej. Między innymi na początku tego roku udało się zorganizować koncert, w trakcie którego przy wykorzystaniu różnego rodzaju modeli pokazaliśmy już generowane przez model portrety. Tą animację, którą widzicie, na tą animację składają się portrety wygenerowane przez GAN na podstawie bazy danych z jego rzeźb, na podstawie dokumentacji zdjęciowej między innymi. W tym roku otrzymałem stypendium ministra kultury. Dotyczyło rozpoczęcia prac nad budową bazy danych. Powstała strona w imię ojca grossart.pl. Zapraszam. Na tej stronie możecie zobaczyć składowe części tej bazy danych, czyli skany 3D, jak również panoramy sferyczne, które są dostępne na tej stronie. Można zobaczyć, gdzie są eksponowane prace ojca. To ze względu na specyfikę jego pracy jest bardzo istotne. Dla mnie było też ważne, żeby udokumentować ten czas i to miejsce. Wydaje mi się, że w przyszłości to może mieć znaczenie dla trenowania modelu. Jak widzicie, wszystkie te modele zeskanowane są dostępne w przeglądarce. Można obejrzeć w 3D, jak prace ojca wyglądają. Dodatkowo na stronie jest newsletter. Jeżeli zainteresował Was temat data sculptingu, serdecznie zapraszam. Można otrzymać
najnowsze wiadomości dotyczące nie tylko data sculptingu, ale też GANów i machine learningu stosowanego w sztuce. Tak wygląda przeglądarka modeli. Możecie zobaczyć nie tylko tekstury, ale też jak zostały wymodelowane te skany. Użyłem metody fotogrammetrii, ale później zostały te prace poddane dalszej obróbce. To, co chciałbym pokazać Wam przy okazji tego wideo, to jest trochę kuchni data sculptingowej. To, co widzicie, to jest skanowanie rzeźby nie przy pomocy fotogrammetrii, tylko za pomocą skanera. Okazuje się, że fotogrammetria jest precyzyjniejszym narzędziem do skanowania. Wymaga trochę więcej trudu, ale przy szkicowym podejściu i skanowaniu próbnym ten skaner idealnie się nadaje. Można uzyskać pierwszy model do dalszej obróbki. Tu widzicie już po zeskanowaniu ogólną formę bez tekstury. Zaraz zobaczymy samą strukturę tego skanu. Jest to siatka składająca się z bardzo dużej ilości punktów i płaszczyzn. W końcowej obróbce jest to redukowane tak, żeby ten model nadawał się do dalszej pracy z nim. Tak jak wspomniałem, to jest tylko szkicowe podejście. Widzicie prawie, że w czasie rzeczywistym, jak długo trwa skanowanie. Teraz nakładana jest tekstura, jest przeliczana, ale już jest optymalizowana, także jest to tylko, nazwijmy, proof skanu, taki pierwszy roboczy skan, który wymaga później oczyszczenia i dalszej pracy. W skład bazy danych wchodzą też zdjęcia sferyczne, a szczególnie metadane. Chodzi o geolokalizację miejsc, gdzie są eksponowane rzeźby. Tu mamy przykład ze Street View i umieszczenia ich już na mapach Google'a. To jest najważniejszy fragment bazy danych użytych w projekcie. Składa on się z kilku tysięcy zdjęć, rzeźb. Te zdjęcia podlegają dalszej obróbce. Każdy element zdjęcia jest bardzo istotny w czasie treningu modelu. Zobaczycie to na przykładach, które pokażę za chwilę, generowania rzeźb, że istotne jest tło, istotne jest oświetlenie, czy zdjęcie, czy jest kolorowe, jakie użyte, jak jest sformatowane. Każdy ten element jest istotny. Przygotowuję te zdjęcia w ten sposób, by nie straciły proporcji. To jest istotne akurat przy tym modelowaniu. Zmieniam sposób oświetlenia, augmentuję dataset przez obrabianie zdjęć, między innymi symetryczne odbicia, to co wcześniej wspomniałem, zmiana oświetlenia, zmiana kolorystyki. Stosuję różne metody, by końcowy efekt był jak najbardziej zbliżony do pożądanego, czyli zbliżony do stylu ojca. Pokażę Wam za chwilę przykład, gdzie to się nie udało i na koniec przykład wygenerowania gotowych prac, gdzie efekt jest dla mnie zadowalający i jest do zaakceptowania. Trzecia część prezentacji, generowanie rzeźb. Do generowania rzeźb używam GANów, m.in. StyleGAN 2. Tu widzicie fragment kodu NVIDIA, który używam do generowania nowych prac ojca. Przygotowałem bazę danych i na podstawie bazy danych składających się z zdjęć figur ojca model generuje kolejne figury.
które są zbliżone w stylu do ojca figur. To wideo przedstawia sposób, w jaki GAN uczy się na podstawie bazy danych. Ten proces trenowania wymaga dużo czasu i efektem są zdjęcia, tak jak w tym przypadku. To jest początek trenowania. Jak widzicie, tych iteracji jest wymagane bardzo dużo, żeby uzyskać właściwy efekt. Innym sposobem do generowania rzeźb jest GAN, który na podstawie jednego zdjęcia jest w stanie stworzyć figurę, ale jak widać, GAN jest wytrenowany na postaciach ludzi i przy wystylizowanych rzeźbach nie do końca efekt jest zadowalający. To jest baza danych, którą przygotowałem we wrześniu tego roku. Składa się z kilkuset rzeźb, głównie krzyży, które mój ojciec przez całe swoje życie wykonał. Na tą bazę danych składają się też rzeźby abstrakcyjne, wykonane współcześnie, które poszerzają tą bazę danych i pozwalają na to, żeby te prace, które są tworzone teraz, mimo że w stylu ojca, ale dawały nową jakość. Tak wygląda trenowanie GAN-a, a to jest przykład wideo, gdzie wszystkie wygenerowane zdjęcia zostały ułożone w wideo, pokazują proces, w jakim zachodzi generowanie, od abstrakcji po figuratywne przedstawienie. To jest wizualizacja tego procesu. A tu na zakończenie chciałbym pokazać kolejny eksperyment, gdzie mapuję na wygenerowane rzeźby w trakcie projektu mimikę twarzy i tym samym ożywiam je. Zawsze to było moim marzeniem jako rzeźbiarza, żeby statyczne formy rzeźbiarskie mogły uzyskać ten efekt animacji. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojej prezentacji i do zobaczenia.